Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat pogaduch to autyzm regresywny. Niby bardzo oczywisty temat, a wbrew pozorom nie do końca jest jakby taki jasny i zrozumiały dla nas wszystkich. Czym tak naprawdę jest, moi drodzy, regresja? Regresja to jest słownikowo, jakbyśmy sobie zajrzeli do pierwszego lepszego słownika, to byśmy wiedzieli, że to jest pewna utrata umiejętności, tak? Czyli coś, co kiedyś posiadaliśmy w swoich kompetencjach, czy to w zakresie rozwoju takich kompetencji komunikacyjnych czy społecznych, nagle je tracimy, albo nagle zatrzymujemy się na pewnym etapie i kompletnie nie jesteśmy w stanie zdobyć następnego kroku milowego właśnie w tych kompetencjach. Jeżeli, moi drodzy, my jako rodzice obserwujemy we wczesnym dzieciństwie naszego dziecka właśnie taką pewną utratę umiejętności, które gdzieś tam na początku były dostrzegalne, to jest to jedna z takich czerwonych absolutnie flag, takie czerwone światło alarmowe, które mówi: obserwuj swoje dziecko, szukaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo może to być wskazówka właśnie do tego, że dziecko będzie w spektrum autyzmu, czy w ogóle będzie w tej grupie dzieci neuroatypowych. Prawdopodobieństwo, uważa się generalnie, że 80% dzieci w spektrum autyzmu doświadcza pewnego rodzaju utraty umiejętności na różnym etapie swojego życia. Czy to we wczesnym dzieciństwie, czy to w okresie dojrzewania, ale również, moi drodzy, ta utrata pewnych kompetencji może nastąpić także w życiu dorosłym. Oczywiście pamiętajmy, że samo takie podejście w ogóle do tego, czym jest regresja, czym jest regres, w stosunku albo w odniesieniu do dzieci w spektrum autyzmu, tak naprawdę my o tym słyszymy od wielu, wielu lat, dziesięcioleci wręcz można powiedzieć. Różni klinicyści, różne ośrodki się zajmują badaniem takiego regresu, natomiast prawda jest taka, że do dnia dzisiejszego sama ta regresja jest pewnego rodzaju tajemnicą, czyli nie jest do końca sprecyzowana, nie jest do końca wyjaśniona, a w różnej literaturze takiej naukowej, w różnych badaniach, w różnych podejściach, według różnych ośrodków klinicznych, ta regresja jest jakby ukazywana w bardzo mylący sposób, tak? Czyli w zależności od tego, jakie parametry bierzemy pod uwagę, zupełnie inaczej możemy do niej podchodzić. Sama definicja regresji rozwojowej, moi drodzy, nie stanowi diagnozy takiej formalnej, czyli nigdzie w żadnej klasyfikacji, czy to ICD, czy DSM, nie znajdziemy określenia regresja rozwojowa jako formalnej diagnozy, tak? Tak naprawdę ta regresja rozwojowa to jest troszeczkę taki termin opisowy, który wskazuje pewne określenie jakiegoś typu zjawiska rozwojowego, czyli mówiąc prościej, regresja rozwojowa może odnosić się do pewnego opisu funkcjonowania człowieka, tak? Tak jak mówimy o opóźnionym rozwoju mowy, który także nie jest przecież jednostką diagnostyczną, a opisuje poziom funkcjonalny języka danego dziecka, tak ta regresja rozwojowa dokładnie w ten sam sposób może być przez nas postrzegana. W takim razie autyzm regresywny, co to takiego jest, o czym my tutaj w ogóle możemy powiedzieć, jaka jest istota tego pojęcia. Tak naprawdę, moi drodzy, ten autyzm regresywny, on często jest używany w kontekście takiego postawienia diagnozy w późnym wieku, tak? Kiedy niby przez długi, długi czas albo jakiś czas u dziecka czy u nastolatka był dostrzegalny, albo wszyscy interpretowali rozwój tego dziecka jako bardzo typowy, tak? Czyli generalnie dziecko, mówiąc brzydko, mieściło się w tabelkach rozwojowych, osiągało poszczególne kamienie milowe zgodnie z wyznacznikami w tabelce i nagle z jakiegoś powodu, który bardzo często jest trudno ustalić tak naprawdę, następuje utrata tych wcześniej nabytych umiejętności. Może być zauważalny taki spadek pewnych zdolności, szczególnie właśnie w aspekcie społecznym i komunikacyjnym. Autyzm regresywny, różne pojęcia możemy niejako synonimy spotkać właśnie w literaturze. Mianowicie możemy to również nazwać autyzmem z regresją, albo regresją autystyczną, czy też nabytym zespołem autystycznym.
Badania i właśnie te różne opracowania wskazują, moi drodzy, że 25% wszystkich dzieci, u których mamy diagnozę spektrum autyzmu, to jest właśnie ten podtyp diagnozy spektrum regresyjnego, gdzie ewidentnie te dzieci rozwijały się w sposób prawidłowy, typowy, normatywny i coś się zadziało, co sprawiło, że nagle te objawy spektrum zaczęły się przejawiać. Oznaki czy objawy, które będą widoczne po teoretycznie takim dobrym, absolutnie normatywnym funkcjonowaniu, takim stabilnym dzieciństwie, one najczęściej pojawiają się w okolicach, czyli takie wyraźne, nasilone, pojawiają się w okolicach 15-30 miesiąca życia u dzieci. Natomiast jeśli chodzi o tą późną regresję, tak, która może pojawić się jako ten pierwszy wskaźnik w ogóle do diagnozy, do tego, żeby udać się do specjalisty i tę diagnozę spróbować ustalić, ona następuje w okolicach 13 roku życia, czy po 13 roku życia. Wówczas wielu specjalistów, rodziców, nauczycieli u takiego 13-latka, czy troszeczkę więcej, 13 plus, o tak bym to nazwała, dostrzega na przykład gwałtowną utratę pewnych kompetencji, która u tej młodzieży występowała. I oczywiście pamiętajmy, że utrata tych teoretycznie występujących kompetencji może być właśnie szybka albo wolna, może być bardzo nagła i gwałtowna, albo powolna i stopniowa. Natomiast trzeba mieć też z tyłu głowy niejako taką myśl nieustannie, że dziecko, które utraci pewne kompetencje, zazwyczaj, drodzy Państwo, w 100% nie będzie w stanie już ich odzyskać. Oczywiście dzięki odpowiedniemu wsparciu, terapii, takiemu oddziaływaniu bardzo mocno spersonalizowanemu, jak najbardziej dużo możemy wypracować, dużo możemy odzyskać, ale jednocześnie 100% odzyskanie kompetencji jest raczej niemożliwe. Bardzo często też przy tym regresie pojawia się taki dość charakterystyczny moment rozwoju, który nazywamy takim okresem stagnacji. To znaczy, że dziecko rozwijało się do pewnego momentu normatywnie, nagle coś się zadziało, że nastąpił regres, czyli dziecko traci kompetencje albo kompletnie nie jest w stanie zdobyć kolejnego kamienia milowego i mimo oddziaływań przez długi, długi czas, my też nie jesteśmy w stanie, ja Wam nie jestem w stanie powiedzieć, czy to trwa miesiąc, pół roku, 4 lata, bo to będzie indywidualne dla każdego z tych osób. Jest taki moment, gdzie mimo pracy, mimo wysiłku, mimo starań dziecko nie jest w stanie zrobić tego kolejnego kroku rozwojowego. Pamiętajmy, że autyzm regresywny to nie jest choroba postępująca, tak? Czyli osoba nie będzie traciła podstawowych umiejętności, jak raz taka sytuacja się pojawi. Nie ma też takiej raczej takiego ryzyka, że jeżeli oddziałujemy na dziecko w sposób indywidualny, czyli dostosowujemy wsparcie terapeutyczne zgodnie z jego potrzebami, zgodnie z jego trudnościami, tak? Że ten regres gdzieś tam nastąpi i będzie bardzo gwałtowny albo bardzo intensywny. Tutaj trzeba mieć to na uwadze, że im wcześniej dziecko otrzymuje diagnozę, bo oczywiście prezentuje dany obraz kliniczny i wchodzi w odpowiednie wsparcie terapeutyczne, tym jakby ryzyko pojawienia się autyzmu regresywnego, czy w ogóle regresu w rozwoju i takim ogólnym funkcjonowaniu jest zdecydowanie po prostu mniejsze. Oczywiście sam stopień regresji, sam stopień utraty pewnych kompetencji będzie absolutnie różny dla każdej z tych osób, u których oczywiście ten regres wystąpi. Natomiast znowu podkreślam raz jeszcze, podobnie jak sam stopień regresu, czyli stopień utraty kompetencji, tak jak i możliwość odzyskania pewnych umiejętności i funkcji, również będzie typowy dla konkretnego człowieka. Szanowni Państwo, wiele dzieci w pewnym momencie doświadcza takiej przejściowej regresji i tutaj znowu możemy mówić o młodszych dzieciach, ale możemy mówić również o nastolatkach.
Jest to bardzo często taki naturalny moment rozwoju dziecka, a najczęściej on się wiąże z takimi reakcjami, z takimi sytuacjami, w których następuje gwałtowne przytłoczenie, na przykład nowymi wyzwaniami, nowymi sytuacjami, rosnącymi obowiązkami, stresem, który gdzieś się tam może pojawić. I tak naprawdę przejściowa regresja może wystąpić u każdego dziecka, nie tylko tego neuroatypowego. Dlatego, że na przykład dziecko, które przechodzi z przedszkola do szkoły podstawowej, zmienia się na przykład placówka, zmienia się otoczenie, zmieniają się opiekunowie, a dziecko jest na przykład dzieckiem dość wrażliwym, może przejść przez taki regres przejściowy ze względu na to, że sytuacja stresowa uniemożliwia pobudzanie odpowiednich struktur korowych, które pozwalają w dalszym rozwoju. Natomiast oczywiście to jest tylko jakiś etap przejściowy. Im dziecko obywa się z tym nowym otoczeniem, z nową sytuacją, tym oczywiście ma większe zdolności do kolejnego zdobywania kamieni milowych czy uczenia się w ogóle. Ta regresja autystyczna może występować, moi drodzy, także w momencie, kiedy dziecko już posiada diagnozę spektrum autyzmu, czyli dziecko bardzo wcześnie tę diagnozę otrzymało, nawet przed 3 rokiem życia. Wszyscy wiedzą, że dziecko jest w spektrum, dziecko ma oddziaływania terapeutyczne, ma wsparcie, a jednak wchodząc w okres dojrzewania, nagle pojawia się regresja przejściowa czy regresja późna. Tak też może być, dlatego że znowu okres dojrzewania, który nawarstwia w sobie całą masę innych wyzwań, jak okres dojrzewania, czyli okres dojrzałości płciowej, rozwój seksualności, cała masa zmian hormonalnych, różnych nowych wyzwań i oczekiwań społecznych, rówieśniczych, relacyjnych, doprowadza do tego, że nawet jeżeli mamy dziecko, czy nastolatka, który ma dobre kompetencje językowe, to niestety okazuje się najczęściej, że te kompetencje komunikacyjne w aspekcie budowania relacji partnerskich, budowania relacji rówieśniczych jest niewystarczający, a wręcz znikomy, a wyzwania stają się coraz większe, czyli wyższe wyzwania, brak kompetencji w danym zakresie może doprowadzić właśnie do pojawienia się regresu. I tutaj wcale nie chodzi, moi drodzy, o to, że ten nastolatek nagle przestaje mówić, tak? Że nagle traci zasób słownictwa, którym dysponował. Nie, chodzi tutaj o to, że nie posiada kompetencji w takiej komunikacji pragmatycznej, żeby móc prowadzić dialog, móc nawiązywać nowe relacje społeczne. Być może ten aspekt mowy niewerbalnej nagle zaczyna nie funkcjonować w postaci afektu, emocji, mowy ciała, mimiki, gestów, które normalnie są bardzo intensywnie wykorzystywane w budowaniu właśnie tych relacji społecznych. Oczywiście jednocześnie musimy pamiętać o tym, że sama regresja od razu nie oznacza spektrum autyzmu. Wiele innych schorzeń neurorozwojowych również jest powiązanych z pewną formą regresu. Oczywiście też na różnym etapie, w różnym przebiegu i z różnymi rokowaniami. Dlatego nie możemy jednocześnie regresu przypisywać tylko i wyłącznie spektrum autyzmu. Tak jak na początku Wam powiedziałam, czas trwania takiej regresji jest bardzo indywidualna. To jest kwestia danego dziecka, danego poziomu funkcjonalnego. I teraz zobaczcie, czasami możemy spotkać się z takim terminem regres wczesny. Chodzi o to, że to jest sam początek tak naprawdę rozwoju naszego dziecka i już wtedy dostrzegamy, że dziecko rozwija się nieprawidłowo i w obszarze tej diady zachowań autystycznych, tak, czyli tego wyznacznika diagnozy, wiemy, że dziecko pewnych kompetencji kompletnie nie rozwija, tak, albo są one zdecydowanie uboższe niż rozwój neurotypowy by tego oczekiwał. I wtedy dziecko otrzymuje diagnozę spektrum autyzmu, która oczywiście trwa z nim do końca życia. Natomiast możemy też mówić o pewnym regresie, który trwa w jakimś okresie życia, jednocześnie trwa tylko na przykład kilka dni albo kilka tygodni, w momencie, kiedy zaistniała sytuacja stresowa, sytuacja lękowa, jakaś zmiana w rutynie. Różne czynniki mogą się zadziać, które w sposób gwałtowny zatrzymały funkcjonowanie mózgu, choćby ze względu na to, że bardzo intensywnie
Na przykład wydobywa się neurotransmiter, czyli kortyzol, czyli bardzo intensywny hormon stresu, który może blokować właśnie dalszy rozwój, czy to funkcjonowanie, które do tej pory dziecko prezentowało. Oczywiście, jeśli chodzi o takie radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z nowymi umiejętnościami, może, moi drodzy, również prowadzić do regresu, a w przypadku osób dorosłych, czy takich młodych osób dorosłych, może się to wiązać z tak zwanym wypaleniem autystycznym, tak? Kiedyś przygotowywałam dla Was takie pogaduchy, w których opowiadałam o wypaleniu rodziców, tak? Dzieci autystycznych. I tam wtedy bardzo intensywnie to tłumaczyłam, czym jest to wypalenie. Natomiast dzisiaj w kontekście samych osób w spektrum autyzmu również możemy mówić o wypaleniu. I to wypalenie wtedy zachodzi w sytuacji, kiedy młody człowiek nigdy wcześniej diagnozy spektrum nie otrzymał, a tym samym nie otrzymywał odpowiedniego wsparcia, mimo że w tym spektrum był. I okres dojrzewania to jest ten moment kluczowy, który nagle doprowadza do sytuacji, gdzie rodzice nie poznają swojego nastolatka czy swojej nastolatki, nauczyciele nagle rwą włosy z głowy, bo co się z tym dzieciakiem dzieje, taki fajny chłopczyk, taka fajna dziewczynka, przygotowana, pracująca, a teraz o 360 stopni zmienia się jej zachowanie. I wtedy nagle dorośli szukają odpowiedzi, co takiego się dzieje. No dzieje się tyle, że dziecko, które było i jest w spektrum autyzmu, nie otrzymało odpowiedniego wsparcia, nagle brak kompetencji, bo wcześniej tego wsparcia w tym zakresie nie otrzymywało, rozsypuje się jak domek z kart. Jego system nerwowy nie radzi sobie z tym, że brakuje tych kompetencji. Jednocześnie grupa rówieśnicza, która w momencie dojrzewania jest absolutnie kluczową przestrzenią społeczną, bardzo mocno izoluje. Być może nawet pojawia się bullying względem takiego nastolatka czy nastolatki i właśnie wtedy jakby świat i otoczenie najbliższe jakby dochodzi do wniosku, że tu nastąpił jakiś regres rozwojowy. Ale to jest właśnie efekt tego braku wsparcia we wczesnym dzieciństwie. I moi drodzy, właśnie w przypadku tej grupy dzieci, właściwie młodzieży tak naprawdę, zaczyna nam się pojawiać cała masa współistnień właśnie na tym etapie dojrzewania. 85% takich nastolatków prezentuje zespół stresu pourazowego. 50%, czyli to jest połowa, moi drodzy, zaczyna prezentować najróżniejszego typu destrukcyjne zaburzenia zachowania. Oczywiście to nie będą typowe zaburzenia zachowania, które znajdziemy w ICD, jednak od strony tej behawioralnej widzimy ogromne jakby w tą drugą stronę zachowania, tak? Które są dla nas bardzo mocno niepokojące. Połowa z tych nastolatków będzie prezentowała zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i 35% z nich zacznie ujawniać zaburzenia psychiczne. I to wszystko, co teraz Wam powiedziałam, jest efektem tak naprawdę wtórnym do niezdiagnozowanego spektrum i braku wsparcia we wczesnym dzieciństwie. Bo spektrum na przykład było bardzo subtelne i z jednej strony nie dostrzegaliśmy, z drugiej strony nawet jeżeli widzieliśmy, że dziecko nieco inaczej się rozwija niż rówieśnicy, to albo lekceważyliśmy, albo baliśmy się szukać odpowiedzi, dlaczego to dziecko bawi się inaczej, dlaczego to dziecko funkcjonuje nieco inaczej niż rówieśnicy. I to trzeba mieć również, moi drodzy, na uwadze. Im wcześniej, tym lepiej. Dzisiaj oczywiście panuje opinia, że mamy naddiagnozy, prawda, tego spektrum autyzmu czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ale drodzy Państwo, lepiej 5 razy udać się do specjalisty, 5 razy za dużo niż raz za mało, bo konsekwencje mogą być naprawdę porażające i to nie dla Was, a głównie dla Waszych dzieci, Waszych nastolatków. Takie krótkie podsumowanie co do tej dzisiejszego spotkania. Autyzm regresywny i autyzm rozwijający się. Gdzie podobieństwa, a gdzie różnice? Zacznijmy od tego drugiego, czyli autyzmu rozwijającego się. Jest to tak zwany ten autyzm o wczesnym początku, czyli moment, kiedy objawy u dziecka były dostrzegalne, widoczne, ewidentnie dziecko mieściło się w tych ramach diady zachowań autystycznych jeszcze przed 3 rokiem życia. Ewidentnie dostrzegamy nieharmonię
harmonijność w rozwoju kamieni milowych, czy to społecznych, emocjonalno-społecznych, komunikacyjnych, i w tym aspekcie komunikacyjnych nie tylko samej mowy, ale w aspekcie bazowych funkcji komunikacyjnych, czyli tych pozawerbalnych jeszcze kamieni, tak? A więc gest wskazywania palcem, wspólne pole uwagi, reakcja na imię, naśladowanie. Tutaj widzimy, że od samego początku dziecko rozwijało się po prostu inaczej. Oczywiście w tym autyzmie rozwijającym się, tak, czyli od początku niejako widocznym, mamy również ewidentne różnice w umiejętnościach społecznych i to jest najbardziej widoczne, moi drodzy, na poziomie zabawy naszych dzieci, a jeszcze wcześniej w tym, jak ono było w stanie okazywać swoje emocje i uczucia i nawiązywać relacje z najbliższymi, tak? Nawet jeżeli początkowo prezentowało kontakt wzrokowy, to z każdym kolejnym dniem ten kontakt wzrokowy się zmieniał. I nie chodzi o to wcale, że on zupełnie zanikł, tylko mógł się stać takim kontaktem wzrokowym ulotnym, przerywanym, wybiórczym na przykład, tak? Z jedną osobą dziecko utrzymywało kontakt wzrokowy, a z inną w ogóle nie. I tutaj jakby to było od samego początku widoczne. Natomiast jeśli chodzi o ten autyzm regresywny, to jest ten właśnie autyzm, który my w domyśle mamy autyzm o późniejszym początku, czyli dostrzegamy tak naprawdę do 15 miesiąca życia prawidłowy, typowy rozwój, a następnie zaczynamy widzieć, że dziecko traci wcześniej nabyte kompetencje, zaczyna być zauważalny taki spadek zdolności społecznych i komunikacyjnych w stosunku do głównych opiekunów, ale także w stosunku potem do innych dzieci. I to wtedy traktujemy jako autyzm regresywny, czyli ten, który z późniejszym tym początkiem się gdzieś tam prawidłowo działo w rozwoju naszego dziecka. Wzorce regresu możemy wyróżnić takie cztery jakby podtypy niejako. Pierwszy podtyp, czyli taka zwykła regresja, w której nie było widocznych opóźnień w zdobywaniu poszczególnych kamieni milowych, w momencie, kiedy nastąpiła nagle utrata kompetencji komunikacyjnych czy innych umiejętności. Drugi podtyp wiąże się z taką regresją, w której po takich wczesnych opóźnieniach, moi drodzy, gdzie jakby dziecko niby zdobywało kamienie milowe, ale w przesunięciach czasowych, czyli niezgodnie z tabelką normatywną, ale jednak je zdobywało, a następnie pokazuje nam się utrata tych kompetencji. Trzeci podtyp, jakby możemy to scharakteryzować w ten sposób, że mamy wczesny początek, gdzie występują wczesne opóźnienia rozwoju, po których nie następuje utrata innych umiejętności, czyli ewidentnie widzimy wczesne przesunięcia kroków milowych, a następnie ogólnie widzimy, że dziecko podąża jakby z opóźnieniem niejako, czy nieharmonijnością, ale zdobywa poszczególne umiejętności. I czwarty podtyp wiąże się jest określany często mianem takiej wyżyny rozwoju, gdzie dziecko nie uczy się nowych kompetencji, chociaż nie widzieliśmy jakichś przesunięć czasowych w zdobywaniu kamieni milowych, czy późniejszej utraty umiejętności, tak? Czyli jakby no tutaj od początku widzimy, że dziecko nie uczy się właśnie tych wszystkich, nie zdobywa tych kamieni milowych od samiuśkiego początku. I teraz pamiętajmy, moi drodzy, że im wyraźniejszy obraz spektrum, tym jesteśmy w stanie wychwycić te trudności nawet przed 12 miesiącem życia, czy nawet wcześniej, tak? Jeżeli trudności są dość poważne. I tutaj pamiętajcie, że wcale nie chodzi o to, że dziecko jakby nie rozwija tych umiejętności językowych, tak? Czyli nie mówi albo jakieś tam pojedyncze dźwięki mówi. To nie jest jako pierwszy objaw. Tak naprawdę wczesne takie przejawy trudności w rozwoju dziecka są jakby widoczne w kompetencjach emocjonalno-społecznych, tak? Czyli w tym, jak dziecko nawiązuje więź, buduje relacje ze swoimi głównymi opiekunami, czy dąży do tych relacji, czy jednak nie czerpie z nich
przyjemności. I często ten aspekt jest jakby dość lekceważony, bo wszyscy skupiają się tylko na tym, czy ta mowa się rozwija. Natomiast już na poziomie trzeciego miesiąca życia my jesteśmy w stanie znakomicie ocenić właśnie te kompetencje emocjonalno-społeczne u dzieci, choćby korzystając z protokołu stworzonego przez Floor Time. Kolejna kwestia to właśnie ten czynnik, gdzie jakby zahaczamy się tylko o te cechy, moi drodzy, związane z językiem, a pomijamy właśnie to, co jeszcze wcześniej się przecież dzieje i już może być nieprawidłowe. I to niestety doprowadza do tego, że pewne objawy są lekceważone, a tym samym dziecko po prostu nie trafia odpowiednio szybko w diagnostykę. Oczywiście pamiętajmy też, że wielu rodziców nie zauważa regresji u swoich dzieci, właśnie na tym poziomie emocjonalno-społecznym i dopiero w wieku poniemowlęcym, kiedy rozwój mowy jest opóźniony, tak? Kiedy ewidentnie dziecko nie mówi, tak? Nie używa żadnych słów do komunikacji, do wyrażania swoich potrzeb, pragnień. Wtedy nagle szukamy rozwiązania, a dlaczego on czy ona nie mówi. Pamiętajcie, że ponad 70%, wręcz 80 nawet procent, dokładnie statystyki podają 77, mówi się, że dzieci, które doświadczają utraty umiejętności językowych, czyli jeżeli przechodziły przez etap głużenia, gaworzenia, być może nawet jakieś tam początki pierwszych wyrazów się gdzieś pojawiały, to najczęściej jest tak, że właśnie ta grupa dzieci, zanim utraciła kompetencje językowe, utraciła umiejętności komunikacyjne, bo rozwój języka i komunikacji to nie jest to samo, bo werbalizacja albo zdolność werbalizacji nie oznacza wcale zdolności komunikacyjnych. Natomiast tutaj jest to takie przywołanie i odniesienie do tego, że dziecko mogło być bardzo gadatliwe, tak? Być może nawet sporo już mówiło, wykazywało taki wzorzec rozwijania się, że dobrze zmierza w tych kamieniach milowych, ale utraciło umiejętności właśnie w tych aspektach komunikacji niewerbalnej. Co to znaczy? To znaczy, że przestało naśladować, tak? Że utraciło kontakt wzrokowy albo ten kontakt wzrokowy był niezadowalający. Być może słabiej reagowało na imię albo w ogóle przestało reagować na imię. Nie chciało uczestniczyć w różnych grach, zabawach, takich szczególnie w kontaktach z drugim człowiekiem. I oczywiście ten język związany z mową bierną, czyli zrozumieniem, moi drodzy, okazuje się, że dziecko też ma jakby niestabilne, dlatego że bardzo mało zaczyna rozumieć, tak? Albo właściwie w ogóle nic nie rozumie. I oczywiście ten aspekt werbalizacji, no to już taki bardzo końcowy etap dostrzegania trudności. Natomiast utrata gestów, mimiki, okazywania emocji, afektu na twarzy czy w swojej mowie ciała również u tych dzieci jest od początku nieprawidłowy i to jest widoczne po prostu u tych dzieciątek. Autyzm regresywny u dorosłych. Często zadajemy sobie takie pytanie, czy w ogóle jest to możliwe, tak? Że u osoby dorosłej następuje regres. Odpowiedź brzmi oczywiście tak, dlatego że regresja może nastąpić absolutnie u każdego człowieka i na każdym etapie jego życia. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, u dorosłych ta regresja autystyczna jest ściśle powiązana z tym wypaleniem autystycznym, tak? Czyli moment, kiedy pewne rezerwy, czyli pewne zasoby, którymi ta młoda osoba dysponowała, które pomagały jej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, nagle się wyczerpują, tak? Nagle pojawia się taki chroniczny lęk, chroniczny stres wynikający z obciążenia związanego z maskowaniem, moi drodzy, swoich trudności i objawów, dlatego że dziecko miało dość dobre, zadowalające kompetencje i językowe, i społeczne, nagle dużo rzeczy maskowało, kamuflowało, więc otoczenie nie dostrzegało, być może nie chciało dostrzec, dziecko nie miało diagnozy, nie miało wsparcia, ale przyszedł taki moment, że niestety maskowanie nie wystarcza, dlatego że nie ma kompetencji, które pozwolą funkcjonować w nowej, nie tyle nowej rzeczywistości, co bardziej wymagającej rzeczywistości. I coraz oczywiście szerzej
jest to rozpoznawane, jest to coraz szerzej rozumiane. Mówię tutaj o kontekście maskowania, moi drodzy. Ja powtórzę raz jeszcze i jakby znowu bardzo usilnie będę zachęcała i przypominała. Moi drodzy, ta książka moja, Niedoskonała doskonałość, która wyszła w lipcu 2023 roku, ona dotyczy osób autystycznych, które otrzymały diagnozę zespołu Aspergera, tak? Czyli mamy tutaj w domyśle dzieci i młodzież, która jest w normie intelektualnej, z dobrymi kompetencjami językowymi i która dość często bardzo późno otrzymuje diagnozę spektrum. Ale dlaczego mówię o tej książce? Dlatego właśnie, moi drodzy, że tutaj także opisuje wypalenie autystyczne. Kiedy miałam przyjemność rozmawiania z nastolatkami, głównie dziewczętami jednak, właśnie w spektrum autyzmu, które dopiero w okolicach 13-15 roku życia otrzymywały taką diagnozę, one powiedziały mi, jak maskowały swoje objawy. Pozwoliły mi o tym napisać w tej książce i właśnie kilka rozdziałów jest poświęcone tylko i wyłącznie maskowaniu, tego, żeby przestrzec rodziców, żeby wyostrzyć też ich czujność na to, jak można szybciej te córki swoje, czy swoje uczennice wychwycić w tym kontekście spektrum autyzmu, znając właśnie pewien mechanizm tworzenia się tego maskowania. Natomiast z punktu widzenia właśnie tego wypalenia autystycznego, to maskowanie ma niesamowite znaczenie, dlatego że ono jest bardzo mocno wyczerpujące, a jednocześnie wykorzystywanie ciągłe, nieustające maskowanie, żeby nie ujawniać, żeby nie wychodzić przed szereg, żeby się nie rzucać w oczy, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem inna, że jestem nienormalna, bo te dziewczyny tak o sobie mówiły, właśnie wykorzystywały kamuflaż, ale jednocześnie wtórnie, w tym okresie dojrzewania, troszeczkę później, zaczęły się pojawiać wtórne rzeczy, jak właśnie epizody depresyjne i cała masa innych rzeczy, które między innymi w tej książce również opisuję. Dlatego nie wolno lekceważyć, moi drodzy, i im więcej wiemy, tym szybciej jesteśmy w stanie naszej młodzieży, a przede wszystkim dzieciom pomóc. I znowu, jeśli chodzi o samo maskowanie, moi drodzy, nie ma jakichś wielkich badań klinicznych na ten temat. My wiemy o maskowaniu i kamuflowaniu tylko i wyłącznie dzięki samym osobom, które są w spektrum i które o tym po prostu opowiadają, mówią o swoich doświadczeniach. Więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast w kontekście tych młodych osób dorosłych czy nastolatków, które nie otrzymywały w porę diagnoz, okazuje się, że bardzo często świat neurotypowy, nauczyciele, rodzice, otoczenie odbierają pewne trudności, czyli właśnie ten regres autystyczny u nich jako lenistwo, jako pewne unikanie obowiązków, pewnych trudności, pewnych wyzwań. A tak naprawdę ta regresja jest absolutnie rzeczywistą utratą zdolności. Ona naprawdę istnieje i to nie jest powiązane z chęcią albo niechęcią, pragnieniem albo lekceważeniem. Nic podobnego. To nie jest lenistwo. To jest coś, co się autentycznie wydarza w ich życiu, coś, z czym organizm próbuje walczyć. Coś, z czym organizm próbuje sobie poradzić, ale nie ma zasobów na to, aby sobie z tym jednak dać radę. To są książki, o których Wam wspomniałam, czyli Puzzle autyzmu, jak je ułożyć i Niedoskonała doskonałość, obie w całości poświęcone spektrum autyzmu. Natomiast ta druga, o której przed chwilą Wam powiedziałam, ona jest skierowana i opisuje i wspiera właśnie osoby z zespołem Aspergera. Jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z książkami na www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Obszary takiego regresu autystycznego, moi drodzy, dotyczą tak naprawdę tego, co opisuje nam diada zachowań autystycznych. Natomiast z badań prowadzonych na Uniwersytecie w Kalifornii z 2023 roku, właśnie pod kątem tego regresu, naukowcy stwierdzili, że umiejętności językowe i umiejętności społeczne są tymi najczęstszymi obszarami, w których ta regresja jest widoczna właśnie w spektrum autyzmu. I co ciekawe, utrata kompetencji społecznych jest zdecydowanie szybciej widoczna niż ubóstwo słów. To, co powiedziałam Wam wcześniej, te wszystkie bazowe funkcje komunikacyjne, tak? Czyli znowu powtórzę, kontakt wzrokowy, reakcja na imię, wspólne pole uwagi, wchodzenie w interakcję, okazywanie
wzajemności, budowanie takich kontaktów społecznych, już jest zauważalne, że po prostu jest inne, jest nieharmonijne. Te dzieci mają trudność z okazywaniem emocji czy afektu, albo robią to w bardzo ograniczony sposób. I to nie oznacza, że one tych emocji czy uczuć nie odczuwają, odczuwają, tylko nie potrafią ich okazać. Również kwestia podążania na przykład za palcem wskazującym rodzica, który gdzieś chce pokazać, to jest miś, to okno, to jest lampa, też jest zakłócony. Dzieci niby przebywają w otoczeniu rówieśników, ale tak naprawdę nie wchodzą w interakcję, czyli nie zadają pytań, nie odpowiadają, nie wchodzą w zabawę naprzemienną, nie ma tutaj na to przestrzeni. Dzieci ewentualnie wbiegają w grupę rówieśników, ewentualnie biegają między tymi dziećmi, ale tam nie ma interakcji, nie ma patrzenia sobie na twarz, słuchania, odpowiadania, zadawania pytań, wyjaśniania sobie pewnych rzeczy, czy rozmawiania o wspólnych zainteresowaniach. U dzieci w tym kontekście również tym społeczno-komunikacyjnym należy pamiętać także o tym, że nasilają się rutyny. Jeżeli mam mało kompetencji w tym zakresie, nasilają się rutyny, ponieważ mam zwiększony poziom lęku. Oczywiście, jeśli chodzi o te kompetencje typowo językowe, typowo komunikacyjne, to oprócz, moi drodzy, kłopotów z budowaniem świata w główce dziecka, czyli tego rozumienia otaczającego świata, tak? Daj misia, daj lalę, daj klocek, daj piłkę. Dziecko już od samego początku może mieć kłopot z identyfikacją tych desygnatów i mimo, że teoretycznie bawi się ciągle misiami, bawi się ciągle klockami, to jak pytamy daj misia, niekoniecznie jest w stanie nam powiedzieć, który to jest miś, czy podać nam tego misia. W przypadku tego regresu późniejszego, tak, czyli dziecko, które miało, mówiąc brzydko tak naprawdę, subtelne objawy spektrum i niedostrzegalne przez otoczenie, nagle w tym okresie dojrzewania ewidentnie ujawniają obniżoną kompetencję pragmatyczną, komunikację pragmatyczną, czyli wyrażanie potrzeb, pragnień, budowanie kontaktów społecznych, dialog, komunikacja dwustronna, wchodzenie w takie reakcje komunikacyjne naprzemienne bywa dla nich dużym wyzwaniem. Zaczynają się oczywiście pojawiać liczniejsze błędy w zakresie takich podsystemów językowych, mimo że dziecko posiadało, teraz zaczyna robić coraz więcej takich błędów, czy to związanych z zaimkami, czy z wyrażaniem własnych uczuć, czy rozumieniem uczuć innych osób. Kłopot z nawiązywaniem, inaczej, z zadawaniem pytań i odpowiadaniem na pytania. No, wszystko będzie charakterystyczne dla danego człowieka. I w tym trzecim polu wpisałam słowo inne, dlatego że tak jak wiecie, samo spektrum jest bardzo mocno heterogenicznym zaburzeniem neurorozwojowym, a więc charakterystycznym dla konkretnego człowieka. Nie ma dwóch identycznych obrazów klinicznych. Każde dziecko, każdy nastolatek, każda osoba dorosła w spektrum będzie prezentowała się zupełnie inaczej. Będzie miała zupełnie inne mocne strony, ale też będzie miała zupełnie inne wyzwania, przed którymi stoi. W związku z tym w tych innych może się zadziać naprawdę wszystko. Oprócz tego, że w większości wszystkich osób w spektrum będziemy mieli zaburzenia sensoryczne, co jest oczywiście uwzględnione w ICD-11 i o tym już Wam wielokrotnie opowiadałam, mogą być różnego typu autostymulacje. Te, które są irytujące dla otoczenia, ale również takie bardzo subtelne, które są tolerowane przez społeczeństwo, tak? A jednocześnie są autostymulacjami. Oczywiście meltdowny, które zdarzają się bez względu na to, czy jest publiczność, czy jej nie ma, czy dziecko znajduje się w miejscu publicznym, czy we własnym pokoju i tak naprawdę nieprzewidywalny moment, kiedy one się dzieją. A co to takiego? Silne reakcje emocjonalne, tak? Czyli takie, które zadzieją się na podstawie jakiegoś takiego kompletnie czasami nieprzewidywalnego bodźca, przynajmniej dla otoczenia neurotypowego, bo dla dziecka jest to efekt przeciążenia układu nerwowego. Oczywiście mogą pojawić się różnego typu współistnienia, jak zaburzenia lękowe, choroby psychiczne, niepokój, różnego typu fobie, nadpobudliwość ruchowa, impulsywność. No i oczywiście szczególnie, moi drodzy, nasilająca się w okresie dojrzewania różnego typu zaburzenia odżywiania, tak? Anoreksja, bulimia i cała masa innych rzeczy, chociaż u młodszych dzieci widzimy pewne niezwykłe nawyki żywieniowe, tak? I wcale tutaj nie muszę mówić o wybiórczości pokarmowej, ale w tym kontekście
Również żywieniowym mamy dostrzegamy pewne trudności, czy pewną odmienność niż w rozwoju neurotypowym. No oczywiście, moi drodzy, specyfika zabawy, tak, że oprócz tego, że przywiązanie do pewnych nietypowych wzorców zabawy, po zainteresowanie konkretnymi elementami jakiegoś przedmiotu, jego częścią tylko, po zabawę przedmiotem niezgodnie z jego przeznaczeniem i cała masa innych rzeczy właśnie na podłożu zabawy. Co dzisiaj jest oczywiście bardzo mocno obserwowane w kontekście samej diagnozy, która jest oczywiście stawiana. Przyczyny regresu autystycznego, tutaj moi drodzy trzeba powiedzieć, że tak naprawdę nie jest jasne, dlaczego w przypadku osób w spektrum autyzmu dochodzi w ogóle do regresu, tak? Różne teorie, różne poglądy są opisywane, natomiast bardzo często przywołujemy zmiany w mózgu, tak? I różnego typu dysharmonie, dysfunkcję układu immunologicznego, a więc nadmierny poziom na przykład określonego rodzaju komórek odpornościowych, czyli takich komórek dendrycznych u dzieci w spektrum, które są po prostu nieprawidłowe. Także różnego typu nie tyle nieprawidłowości, co specyfika budowy poszczególnych obszarów w mózgu, czy na przykład powiększone ciało migdałowate, które odpowiada za emocje i interakcje społeczne. I znowu, moi drodzy, nie u wszystkich dzieci będzie dokładnie to samo, dlatego że tak jak i genetyka, tak i budowa mózgu będzie charakterystyczna dla konkretnego dziecka. Także ta genetyka, którą wspomniałam, może być czynnikiem wywołującym regres, dlatego że określone wzorce rozwoju mózgu dziecka, które tworzą się jeszcze w okresie prenatalnym, mogą wskazywać na większą podatność, na większe uwarunkowania, na pewne bodźce, na pewne warunki środowiskowe, a tym samym przekładać się właśnie na regres. Niższy poziom rozwoju neurokognitywnego, który wiąże się z brakiem wsparcia, bo mamy późne diagnozy, prawda? Także różnego typu zmiany, nagłe zmiany, które w życiu dziecka się gdzieś zadzieją, a tym samym dziecko zaczyna czuć duże niebezpieczeństwo emocjonalne, tak? Czyli traci bezpieczeństwo emocjonalne, a tym samym ten regres może u niego nastąpić. I moi drodzy, jeśli chodzi o ten aspekt nagłych zmian, to może być kompletnie wszystko. Od zmiany, nie wiem, miejsca zamieszkania, po przeprowadzkę do innego pokoju, po kolory ścian w pokoju, które zostały zmienione. Takie wydawałoby się bardzo kompletnie nieoczywiste rzeczy, takie niewielkie jakieś niuansiki, a mimo to mogą wywołać niestety regres u dziecka. Także bardzo często rodzice zgłaszają, że moje dziecko tak naprawdę traci kompetencje, które już były wypracowane w momencie, kiedy następuje jakaś przerwa w rutynie, tak? I tutaj, moi drodzy, ta przerwa w rutynie może dotyczyć wszystkiego, co w tej normie takiego dnia się u dziecka dzieje, ale również ta regresja może być obserwowana w momencie, kiedy zaczyna pojawiać się taki nieustrukturyzowany czas dla dziecka, czyli na przykład przerwa w szkole, typu rozpoczęcie wakacji albo po wakacjach wejście do szkoły. Może to następować w momencie, kiedy dziecko od poniedziałku do piątku chodzi do szkoły, a na przykład jest weekend i potem w poniedziałek znowu ma iść do szkoły i wówczas taki regres następuje. Dziecko staje się niespokojne, zachowuje się nieprawidłowo i tak dalej, i tak dalej. Po dłuższych przerwach typu ferie, typu jakaś przerwa świąteczna, także wielu rodziców zgłasza, że dzieciak jest nie do poznania. Również zmniejsza się takie w momencie, kiedy rodzice sobie zakładają, że dziecko już wypracowało pewne rzeczy, typu jest spokojniejsze, nie ma zachowań niepożądanych, fajnie już zaczyna mówić i rodzice mówią, dobrze, to już jakoś to pójdzie i przestajemy chodzić na terapię albo chodzimy tylko od czasu do czasu. Wtedy także ten regres może nastąpić. Moi drodzy, pamiętajcie, że spektrum autyzmu to jest zaburzenie neurorozwojowe trwające przez całe życie. To znaczy, że na każdym etapie życia jest potrzebne odpowiednie
spersonalizowane wsparcie. Inaczej wspieramy trzylatka, inaczej trzynastolatka, a inaczej trzydziestolatka. Natomiast jeżeli te trzy osoby są w spektrum autyzmu, to one potrzebują różnego typu oddziaływań. I wcale niekoniecznie chodzi o to, że od razu ten trzydziestolatek musi chodzić intensywnie na terapię, ale być może będzie potrzebował innego wsparcia, które trzeba będzie mu zaoferować albo zaproponować, żeby właśnie wspierać jego kompetencje. Pamiętajmy, że okres dojrzewania to także może pojawić się zwiększona izolacja, zwiększone wykluczenie z grupy, być może bullying, co oczywiście wiąże się z brakiem kompetencji do nawiązywania właściwych relacji rówieśniczych ze strony właśnie tego młodego człowieka w spektrum. Także, moi drodzy, zbyt długi czas z wysokimi technologiami. Jeśli chodzi o autyzm cyfrowy, tak, czyli wtórny autyzm, w następnych pogaduchach o tym właśnie będę szerzej opowiadała. Jak diagnoza, moi drodzy? Diagnoza oczywiście wygląda identycznie jak przy diagnozie w tym takim normalnym trybie, tak? Też wielodyscyplinarny zespół jest potrzebny, czyli psycholog, być może logopeda, pediatra, psychiatra dziecięcy albo psychiatra, jeżeli to już jest młoda osoba dorosła, która oczywiście oni wszyscy będą oceniali pewne wzorce zachowania, wzorce komunikacji, interakcji, ale także przyjrzy się taki specjalista całej historii rozwoju, tak, dziecka, jak to od początku przebiegało. No i oczywiście, jeżeli osoba będzie spełniała kryteria diagnostyczne, otrzymuje diagnozę, specjaliści oczywiście będą opracowywać spersonalizowany plan terapii. Czym zająć się na początku? Co jest na początek bardzo ważne w takich oddziaływaniach? Bezpieczeństwo fizyczne między innymi, tak? Ale zanim Wam opowiem o tym bezpieczeństwie fizycznym, to chciałam tylko powiedzieć, moi drodzy, jasno i wyraźnie. To, co widzicie teraz na tym slajdzie, to niekoniecznie musi być tak, że dla Jasia, Marysi czy Zosi tak właśnie ma to wyglądać. Wsparcie wiąże się zawsze z tym, co nawiązuje do hierarchii potrzeb konkretnego dziecka, tak? I to właśnie te potrzeby muszą być w pierwszej kolejności realizowane czy zaspokajane, a więc w pierwszej kolejności dbamy o zdrowie takie somatyczne, to takie totalnie fizykalne. Bo pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli przy spektrum istnieje cała masa współistnień, od problemów w układzie pokarmowym, w jelitach jakieś problemy, czy cokolwiek innego, to najpierw tym trzeba się zająć, tak, żeby mózg nie musiał myśleć o tych podstawowych funkcjach życiowych, tylko zajął się tymi wyższymi umiejętnościami generowanymi w wyższych partiach mózgu. A więc na początek zdrowie, czyli ta somatyka bardzo potrzebna, zaleczona, czy przynajmniej rozpoczęte leczenie, a dopiero potem zajęcie się umiejętnościami i kompetencjami, bo bez zadziałania na zdrowie somatyczne nie pójdzie do przodu kompetencja żadna, ani w kontekście społecznym, ani komunikacyjnym, czy jakimkolwiek innym. Priorytety to indywidualizacja, czyli oparcie o potrzebę, o priorytet dla dziecka i dla rodziny. I tak jak mówię, ja Wam tutaj takie klucze pokazałam na slajdzie, ale to wcale nie oznacza, że u tego konkretnego dziecka w tej kolejności będziemy pracować. Nic podobnego. To wszystko zależy od konkretnego człowieka. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo fizyczne, tutaj oczywiście pamiętajcie, bierzemy pod uwagę każdy najmniejszy ból, pewne obrażenia, które dziecko być może dokonuje, bo jest na przykład agresja fizyczna, bo jest autoagresja, być może jest samookaleczanie, być może jakakolwiek inna niebezpieczna sytuacja kryzysowa się pojawia. Więc to jest w pierwszej kolejności, nad czym się pracuje i gdzie trzeba wypracowywać właśnie te kompetencje radzenia sobie z tymi trudnymi zachowaniami, tymi wyzwaniami, które mogą być często bardzo
bardzo niebezpieczne. Umiejętności komunikacyjne, tutaj chodzi o to, abyśmy wspierali możliwość wyrażania przez osobę swoich potrzeb, pragnień, uczuć, nawiązywania kontaktów, czyli nie boimy się komunikacji alternatywno-wspomagającej, bo ona jest kluczem do tego, aby rozwinął się język i komunikacja u dzieci. Nie jest wstydem, moi drodzy, korzystanie z obrazków czy książki do komunikacji. Bardziej powiedziałabym, że należałoby się wstydzić wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie wyrazić swoich potrzeb, bo mama, tata czy nauczyciel nie chce korzystać z komunikacji alternatywnej, jakby dając dziecku dodatkowe pole do tego, aby tych trudności się robiło więcej. Dzienna rutyna, generalnie chodzi o to, aby jak najbardziej zagwarantować tą stałość, tak? Czyli stałość w jedzeniu, przynajmniej w warunkach jedzeniowych. W trakcie jedzenia wyłączamy wszelkiego typu wysokie technologie, żeby to dziecko nie wpychać w ten pewien rytuał jedzenia na zasadzie takiej, że je tylko parówki z ketchupem albo tylko nuggetsy z McDonalda, bo nie jest w stanie rozróżnić smaku, koloru, całej tej otoczki związanej z jedzeniem, bo właśnie skupia się tylko i wyłącznie na wysokich technologiach, bo leci bajka, bo jakiekolwiek inne rzeczy gdzieś tam w wysokich technologiach się pojawiają. Ale tutaj ta codzienna rutyna wiąże się także ze spaniem, z samoobsługą, no cała paleta tych rzeczy, która konkretnemu dziecku jest potrzebna. Oczywiście niepodważalnie budujemy regulację emocjonalną, aby dziecko miało kompetencje do radzenia sobie z samoregulacją, aby potrafiło to robić, aby potrafiło kontrolować swoją złość, aby kontrolowało i radziło sobie ze swoimi emocjami, czyli ma prawo do wszystkich emocji, frustracji i szczęścia, ale jednocześnie musi mieć kompetencje do tego, aby w sposób społeczny wyrażać właśnie te emocje, bo ma do nich prawo. Oczywiście kolejne rzeczy to funkcje wykonawcze. Od samego początku musimy dbać o to, aby dziecko było w stanie rozpoczynać, kontynuować, kończyć różnego typu aktywności, aby wywiązywało się z pewnych obowiązków, aby było wydajne w swojej pracy, w swoich aktywnościach, aby organizowało swoją przestrzeń, swoje życie i także tą czasoprzestrzeń. To wszystko jest bardzo, bardzo istotne do tego, żeby dziecko było kiedyś samodzielne po prostu. I ogólnie pojęta jakość życia, czyli wszystkie te czynniki, które ograniczają elastyczność, które wpływają na problemy z kontrolą własnych emocji, nad kompetencjami w relacjach, w różnych przestrzeniach społecznych. To wszystko musi się zadziać, ale w kontekście konkretnego dziecka. Tu nie ma przestrzeni na kopiuj i wklej, tu nie ma przestrzeni na to, że ze wszystkimi dziećmi czy młodzieżą pracuje identycznie, dlatego że każda z tych osób funkcjonuje, moi drodzy, absolutnie inaczej. To tyle, jeśli chodzi o ten nasz regres autystyczny. Mam nadzieję, że trochę Wam się przejaśniło, chociaż mogę się obawiać, że jednak bardziej Wam to zamieszało całą tą sytuację, chociaż liczę na to, że jednak się to troszeczkę uporządkowało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę na dzisiejszym spotkaniu.